Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty z Kijowa. Jestem na Majdanie Niezależności, w sercu Ukrainy i w sercu Kijowa, chyba najważniejszym miejscu dla wszystkich Ukraińców. Tu zaczęła się pomarańczowa rewolucja. I tu za mną są tysiące chorągiewek, flag ukraińskich, z których każda symbolizuje jednego zabitego żołnierza, bardzo konkretnego człowieka. Jestem 2 dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych, które zadecydują także o tym, być może jak zakończy się ta wojna, które zadecydują o tym, czy tych chorągiewek tutaj będzie jeszcze więcej, czy ich liczba przestanie rosnąć. O tym, jak Ukraińcy odbierają wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. O tym za chwilę porozmawiam z Andrijem Deszczycą, byłym ambasadorem Ukrainy w Polsce, człowiekiem, który zna bardzo dobrze nasz kraj i oczywiście zna bardzo dobrze Ukrainę i porozmawiamy też o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, co się z nimi dzieje. Porozmawiamy o tym, jak może się zakończyć wojna. Czy te flagi, one oczywiście nie znikną, bo Ukraińcy na pewno ich nie zapomną, ale czy ich liczba nie będzie już rosnąć? Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Jestem w Kijowie, w kawiarni Dolcioteca Bistro, razem z panem Andrijem Deszczycą, byłym ambasadorem Ukrainy w Polsce. Spotykamy się tutaj na początku grudnia, tuż po wyborach amerykańskich. Na początku listopada. Na początku listopada, jeszcze nie na początku grudnia, tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziękuję za panie spotkanie. redaktorze. Spotkamy się przy kawie. Jesteśmy po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jestem właściwie od wczoraj w Kijowie i właściwie gdybym nie wiedział, że jest wojna i gdybym tylko nie słyszał sygnału syreny, ale potem tak z tego nie wynikało, to życie toczy tu się normalnie. Słońce świeci, wszystkie biznesy, no nie wszystkie, ale wiele biznesów normalnych, otwartych, dobre kawiarnie, restauracje, ludzie chodzą, pracują. Ale normalnie nie jest chyba Normalnie bardzo nie trudno. jest. Normalnie nie jest, bo też jestem pod wrażeniem tego, jak funkcjonuje ukraińska gospodarka w czasie wojny, ale oczywiście to, że jest wojna, to czuć, bo czuć nie tylko to, co pan powiedział, że alarmy nocą, ale też zniszczenia, które na przykład w tej nocy byli w kilku rejonach miasta. I też to, że dużo wojskowych, no i dużo widzimy też tych miejsc pamięci wojskowych, na przykład tutaj obok tej MSZ-u, obok chramu Michajlowskiego Soboru jest cała ściana, gdzie już ta ściana nie ma miejsca, już gdzie byli najpierw zdjęcia osób, którzy zginęli na Majdanie, potem w czasie agresji rosyjskiej 2014 roku, a teraz po prostu ten duży mur, na którym już nie ma miejsca. Także tak samo ja byłem miałem niezwykłe wrażenie, zrobił miejsce na Majdanie Niezależności, gdzie są te chorągiewki wbijane, każda chorągiewka to jest jeden żołnierz. I potem jak byłem tam rok temu, czy 1,5 roku temu i tych chorągiewek już było dużo, ale teraz jest nie wiem, kilkanaściekrotnie, tam kolega mi powiedział, że 80 000 może być, ale to jest, robi to wrażenie trudno. bardzo, bardzo poruszające. Tak, no i oczywiście, że tutaj kawiarnia, ludzie chcą żyć, normalnie funkcjonować. Nie to, że chcą zapomnieć o wojnie, ale na pewno nie chcą, żeby ta wojna trwała cały czas. No i tutaj oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że Ukraina będzie dalej walczyć, ale duże znaczenie ma wsparcie naszych partnerów, wsparcie Zachodu. No, Polski też, ale to, co pan powiedział na samym początku, że jesteśmy po wyborach Stanów Zjednoczonych, też od Stanów Zjednoczonych bardzo dużo będzie zależeć. No i jakie są pańskie wrażenia po tak dużym też zwycięstwie Donalda Trumpa
To wywołuje na całym świecie ogromne emocje. A co tu się mówi w Kijowie? Rozmawiamy, też może powiem, rozmawiamy w czwartek, tak? 2 dni po, oczywiście dobę ponad, po ogłoszeniu wyników. No, po pierwsze, ja osobiście byłem pod wrażeniem tego, że tak duże wsparcie miał Donald Trump myślałem, że ma szansę na wygraną, ale nie z taką różnicą losu, co po pierwsze. Po drugie, oczywiście dla nas ważne te zapowiedzi Donalda Trumpa, bo teraz już nie mamy wyboru. Teraz musimy pracować z Trumpem i jesteśmy oczywiście przygotowani, byliśmy już przygotowani wcześniej do możliwości wyboru Donalda Trumpa i to, co też potwierdzeniem tego jest chociażby to, że wczoraj doszło do rozmowy telefonicznej prezydentów Zełenskiego i Trumpa. I dobrze to wróży, także powiedzmy tak, że ten kontakt jest Ale kontynuowany. jesteście, no bo na świecie wiadomo, jest część taka liberalna, jest w histerii, w przerażeniu. Oczywiście na początku, kiedy zapowiadał, że chce wojnę skończyć w jeden dzień i że zna się świetnie z Putinem i mówił o nim tak, no też z szacunkiem czasami, co jest dla Ukraińców, dla Polaków trudne do zrozumienia. Tutaj są takie obawy, że nie wiadomo, jak ułożą się te relacje pomiędzy Stanami a resztą świata, resztą naszych partnerów w sumie, szczególnie Europą. Jakie będą te relacje, czy będą napięte, czy nie, bo potrzebujemy wsparcia nie tylko Stanów, nie tylko Europy, ale muszą być to jednak działania solidarnościowe. I to są pewne obawy. Oczywiście, że niektóre eksperci ukraińscy mówią o tym, że nie wiadomo, jak Trump teraz się zachowa w relacjach z Rosją, bo jednak utrzymywał te relacje podczas wojny i podczas swojej pierwszej kadencji. Czy będzie teraz stał w 100% po naszej stronie, czy nie? Nie wiadomo, bo tak dużo tego jest niewiadomego w wypowiedziach Trumpa, ale wydaje mi się, że nie musimy po prostu oczekiwać, co się wydarzy, ale musimy działać. I te działania, które ja widzę, które można powiedzieć już się zaczęły, to nawiązanie bezpośrednich kontaktów i z Trumpem i z nową administracją. Tak, były rozmowy Ukraińców z przedstawicielami tej przyszłej administracji. Tak, no przynajmniej na szczeblu otoczenia prezydenta te spotkania. Teraz rozmowa prezydentów, ale we wrześniu było spotkanie prezydenta Zełenskiego z kandydatem, prezydentem Donaldem Trumpem, ale i dla nas jest ważne to, że może to powiem tak wprost, że jeżeli Trump jest tak nieprzewidywalny, wszyscy o tym mówią, to zróbmy tą nieprzewidywalność korzystną dla Ukrainy. No i dlatego, żeby ją tak zrobić, to trzeba pracować i z jego doradcami, i z nim bezpośrednio, żeby on wyczuł to, co się dzieje w Ukrainie. Bo mam wrażenie, że jednak z całym szacunkiem do doradców jego, do ekspertów amerykańskich, ale mam wrażenie, że jednak Trump nie bardzo się przejmował sytuacją po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To znaczy, w ogóle mało się interesował światem, tak? Się Chinami najbardziej interesuje, no bo widzi tutaj realne zagrożenie dla Stanów. A tutaj się nie za bardzo tym interesował i trzeba mu wytłumaczyć, co się wydarzyło po tym czasie, jak on odszedł już od władzy. I sytuacja się drastycznie zmieniła. I tutaj, jeżeli on utrzymywał relacje z Putinem, myśląc o jakichś układach na świecie, to Putin
po prostu całkowicie zniszczył takie układy i układy międzynarodowe. I dlatego ja uważam, że trzeba po prostu od nowa go uświadomić. O tym, co się wydarzyło po 24 lutego Myślę, że on 22 Tylko roku. po prostu Nie, no jego ja mówię, postrzeganie ale interesów tak, Ameryki ale, jest inne. No tak, on postrzega Amerykę, ale jego doradcy wiedzą o tym i Kurt Volker może mniej teraz jest z nim, z sztabem wyborczym, ale on bardzo często bywa w Ukrainie, jest tutaj założycielem, były przedstawiciel Trumpa do spraw Ukrainy, jest założycielem Uniwersytetu Amerykańskiego w Kijowie. Mike Pompeo odwiedzał Ukrainę w czasie dużej wojny, także oni wiedzą, ale to trzeba jeszcze jego uświadomić i zrobić, jeżeli on jest, jak już powiedziałem, nie wie, jakie decyzje ma podjąć, jakie ta oczekiwana jego decyzja ma być, to lepiej trzeba go tak uświadomić, żeby była na korzyść Ukrainy. A jakie tu były pierwsze reakcje, jak pan rozmawiał z ludźmi, z ekspertami, no, z takim środowiskiem, które pan dobrze zna? To było takie przerażenie, czy nadzieja? Różne opinie. Powiem tak, że część osób, którzy utrzymywali relacje, powiedzmy, bardziej z demokratami, to żałowali, że ta polityka nie będzie już dalej kontynuowana i ich znajomi nie będą, ich kontakty nie będą dalej odgrywać rolę w kształtowaniu relacji z Ukrainą. Natomiast dużo osób realnie oceniali sytuację z wybraną Trumpa, tak? No i w sumie nie możemy nic zmienić. To jest wybór Stanów Zjednoczonych, wybór Amerykanów. A w każdym razie nie było tak, że wszyscy byli śmiertelnie przerażeni tutaj. Nie, uważam, że nie. Bardziej mi się wydaje, że jednak ta polityka, która była tutaj prowadzona o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w jakiś sposób przygotowała do tego, że musimy się liczyć z każdym kandydatem i z wyborem każdego z kandydatów. A jak patrzycie państwo na w ogóle zachowanie całego Zachodu? No bo tak wszyscy narzekamy, Zachód bardzo lubi narzekać na Trumpa, że Trump się odwrócił do Ukrainy, no ale kiedy patrzę na zachowanie Niemiec, Francji, to retorycznie są znakomici i w tabelkach pokazujących skalę pomocy są znakomici, ale w realnych decyzjach, zwłaszcza politycznych, no Zeitenwende było tylko fajnym przemówieniem Scholza, który dzisiaj upada, zdaje się. Ale no do ostatniej chwili sprzeciwiał się przekazaniu Taurusów Ukrainie. To teraz w ostatnich latach było śledztwo prowadzone w sprawie wybuchu Nord Stream. Przecież my nie wiemy, kto to zrobił. Ale inne Trump kraje był przeciwko Nord Stream. Tak. Wszyscy. No, co się stało z Nord Stream? Przecież po 2014 roku, prawda, kiedy, znaczy najpierw jeszcze wcześniej, tak, jak Rosja najechała Gruzję, było Nord Stream 1, jak Rosja zawzięła Krym, to podpisali umowę o Nord Stream 2. To było realne zachowanie. A kiedy Nord Stream został wywalony w powietrze, nie wiem przez kogo, to nie wiem, różne państwa skandynawskie pokończyły śledztwa, bo nie mogły znaleźć winnych, a Niemcy bardzo intensywnie prowadzą to śledztwo. No bo byli bardzo zainteresowani w tym, żeby to funkcjonowało. No tak, ale jakby sytuacja troszkę się zmieniła. No, zmieniła się, ale wydaje mi się, że dlaczego niektórzy liderzy Europy Zachodniej są z obawą, mają z obawą stosunek do wyboru Trumpa, bo on jednak jest bardzo prosty i po ukraińsku to się nazywa pramolinijny, prostolinijny, że wymusza podjęcie konkretnych decyzji. Tak. I uważam, że w czasie wojny takim trzeba być. Albo jesteś po stronie Rosji, albo jesteś po stronie Ukrainy i Zachodu. Tak? I nie da się tak, że może będziemy kupować jeszcze gaz taniej, ale będziemy tutaj wspierać Ukrainę. Tego się nie da w czasie wojny.
Tak. Może przed czy po tym jakoś ułożą się te relacje, można to ustalić, ale w czasie wojny musisz być konkretnie po jednej stronie. I mam wrażenie, że są pewne obawy, czego my się obawiamy tutaj, że są pewne obawy, że nie będzie tych, no powiedzmy tak, spójności w podejmowaniu decyzji. Jeżeli się zacznie jakaś kłótnia pomiędzy Stanami a Europą Zachodnią, no to z tego z różnych powodów, nie tylko z kwestii pomocy Ukrainie, ale na przykład czy cła na samochody, czy handlu, czy migracji, no, jeżeli to do tego dojdzie, to nie będą się zajmować pomocą Ukrainie, będą rozwiązywać te kłopoty. Tak. I tego się trochę obawiamy. Dlatego uważam, że musimy no, popracować nie tylko ze Stanami, ale też z liderami w Europie Zachodniej, żeby utrzymać tą solidarność pomiędzy Ameryką i Europą. Ale czy wydaje się panu realistyczne, żeby w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do pewnie niezakończenia, znaczy nie do zawieszenia wojny, tak? Do Do zawieszenia. zamrożenia, Ja bym do powiedział. zamrożenia konfliktu? Czy wydaje się panu to realistyczne i ponieważ już nie jest pan przedstawicielem rządu, a był pan wiele lat, ale jest pan dzisiaj prywatnym biznesmenem, więc możemy mówić otwarcie. Pańskim zdaniem, jakie rozwiązanie jest realistyczne? Wydaje mi się, że no, Trump też jest biznesmenem, albo ma podejście biznesowe. I to podejście biznesowe, i on też ma swoje ego. I on powiedział, że ma sposób na rozwiązanie. Oczywiście tych 24 godziny, w czasie których rozwiąże ten konflikt, to tak bardzo przenośnie, tak. Także tutaj nie mówmy o tych 24 godzinach, bo oni już minęli, ale to bardzo krótki okres czasu. I tak w sumie wydaje mi się, że on jednak do tego tematu wróci dopiero jak zostanie zaprzysiężony, bo formalnie teraz nie ma, i tak odpowiedzialność wcale bierze administracja Bidena. Ale do tego czasu się przygotuje, żeby jak najszybciej doprowadzić co najmniej do zawieszenia broni. Ale jakie ten... I wydaje mi się, że to jest realne. I ten sposób, ja tylko powiem, pan pytał o jaki mechanizm. Mechanizm będzie bardzo prosty. On powie Putinowi, bo on się nie będzie bał Putina, on powie Putinowi, żeby wstrzymał ofensywę, żeby wstrzymał oddzielania wojenne na terytorium Ukrainy. I jeżeli ten nie zgodzi się, to wtedy to uderzy w jego ego, bo on powiedział na cały świat, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą prowadzić, za czasów jego administracji nie będą prowadzić wojny. No to jeżeli nie będą prowadzić wojny, to musi tą wojnę zakończyć. A to jeżeli Putin nie będzie go słuchał, albo nie będzie chciał się z nim dogadać, no to wtedy drugi sposób, żeby Putin to usłyszał, to jest pomoc Ukrainie. Wsparcie militarne dla Ukrainy. To takie poważne. To poważne. I żeby z pozwoleniami wykorzystania artylerii dalekosiężnej i tej broni, która może dolecieć do Moskwy. Pojawiły się chyba wczoraj, czy dzisiaj rano, już nie pamiętam, w Wall Street Journal takie informacje o tym, jak może wyglądać, zresztą nie pierwszy raz, jak może wyglądać to porozumienie, tak? Żeby utworzyć strefę zdemilitaryzowaną i dać jakieś gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, ale nie Stany Zjednoczone, tylko państwa europejskie. I ma być zapisane, że przez 20 lat Ukraina nie może wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO. Czy pańskim zdaniem to jest do zaakceptowania przez Ukrainę? No, powiem tak, że dla nas gwarancją bezpieczeństwa byłoby, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby członkostwo Ukrainy w NATO. Tak. I mamy już tutaj bardzo dużo przykładów na świecie i szczególnie w Europie, że NATO to jest organizacja, która może takie bezpieczeństwo gwarantować. Zdajemy sobie sprawę, że w czasie wojny, w czasie trwania działań wojskowych, militarnych, to raczej nie zostaniemy członkami.
ale zaproszenie dla Ukrainy, dla członkostwa NATO możemy dostać. No tak, Wydaje mi się, ale- to jest polityczna Ale, decyzja. ale Rosja Dobra. tego nie zaakceptuje, w związku z tym... Nie. Dlaczego nie zaakceptuje? To Rosja nie powinniśmy pytać Rosji Nie, o to. ja wiem, ale jak Putin będzie, jak Trump będzie chciał z nimi porozumieć, No to dobra, zobaczymy. Najpierw musi być zawieszenie broni. I to zawieszenie broni w takim mechanizmie, że będzie Putin uprzedzony, że nie wolno strzelać. Powiedzmy pańskim tak zdaniem to wprost. Ja dzisiaj wydaje mi się- byłoby dobre dla Ukrainy zawieszenie broni. Uważam, że byłoby dobrze zawieszenie broni, nadanie gwarancji dla Ukrainy, pod warunkiem, że takie zawieszenie broni nastąpi. Oczywiście się nigdy nie przyznamy, nie zgodzimy się z okupacją terytorium Ukrainy, ale zawieszenie broni dlatego, żeby zrozumieć, jakie gwarancje my mamy, żeby wybudować moc Ukrainy od nowa. No właśnie, no bo dzisiaj Ukraina jest, mimo że Kijów wygląda całkiem nieźle i jest przyjemnym miastem ciągle, pomimo tej całej trudnej atmosfery, to, no to sytuacja jest zła Ale na przykład Charków już tak nie wygląda. no, Charków już tak nie wygląda i Na wiele przykład. miast tak nie wygląda. Dnipro też jest cały czas pod ostrzelami i nie wiadomo. Zaporiże jest pod możliwością też ostrzałów artyleryjskich, jeżeli będzie dalszy postęp rosyjskiej ofensywy. Właśnie, i ta ofensywa postępuje, tak? Postępuje tak bardzo, jak nie postępowało. To ciągle w skali całego państwa to ona, można powiedzieć, to jest niewielka i powolna, Tak, ale w porównaniu z tym, co było, idzie jednak dużo szybciej. Ukraina ma coraz mniej ludzi i coraz mniej sprzętu. No, ale z drugiej strony, to zamrożenie jest zrozumiałe, że wszyscy by tu odetchnęli, prawda? Jakby uzyskalibyście czas na odbudowę. No ale on tak samo. Rosja odzyska czas na... Ale jakby tutaj i dlatego musimy działać z wyprzedzeniem, bo nie tylko dostajemy tą okazję, żeby ten jakiś termin, żeby wybudować znowu potencjał militarny, przygotować się bardziej, ale dostajemy możliwość na to, żeby dogadać się o gwarancjach bezpieczeństwa, żeby stworzyć taki mechanizm, który by nie pozwolił Rosji znowu napaść na Ukrainę, najechać na Ukrainę. Bo to jest najważniejsze, bo po 2014 roku nic takiego mechanizmu nie było, ani dwustronnych. Mińskie te dokumenty nic nie dawały, nic nie gwarantowały. Memorandum budapesztańskie nie działa. Także tutaj musimy wypracować, już mamy doświadczenie, już mamy lekcje, które musimy nadrobić. I tutaj wydaje mi się, że mam dobrą okazję z wyborem Trumpa, bo on właśnie na cały świat zapowiada, że on doprowadzi do tego, że będzie pokój. A dlaczego Putin miałby to zaakceptować? Skoro ma dzisiaj przewagę, idzie do przodu, wojska rosyjskie idą do przodu, no to po co mu się dogadywać? Bo wtedy może dużo stracić. Ale rzeczywiście, jeżeli te działania i te słowa będą bardzo twarde i jeszcze bardziej skuteczne niż dotychczasowa polityka sankcyjna. I wtedy Stany Zjednoczone mają mu powiedzieć. Myśli pan, że mieszkańcy... Bo to w sumie wydaje mi się nawet, jeżeli się nie mylę, otoczenie Trumpa, w tym może nawet i pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów w Polsce, mówiła, że jeżeli by Trump był w 2022 roku u władzy, był prezydentem, to Rosja by nie bałaby się najechać na Ukrainę, bo on by uprzedził, żeby tego się nie stało. Czy tak będzie? Zobaczymy, czy on wybuduje właśnie ten mechanizm, który nie pozwoli Rosji, jeżeli dojdzie do zawieszenia wojny, Rosji znowu najechać. No, czy myśli pan, że społeczeństwo ukraińskie by zaakceptowało taką sytuację, że zmęczenie jest tak duże i te chorągiewki, które na mnie robią takie wrażenie, wydaje mi się, że tak. Oczywiście wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest przez jakiś czas brak kontroli nad terytorium ukraińskim, całym terytorium ukraińskim,
ale te zmęczenie i brak ludzi w wojsku i nie wiadomo, ja też tylko zmęczenie nie tylko w Ukrainie, zmęczenie na całym świecie. Nie wiadomo, jaka będzie dalsza polityka co do wsparcia Ukrainy militarnie. Tak. A bez tej pomocy zachodniej będziemy w bardzo trudnej sytuacji. To wydaje mi się, że taki krok po kroku i militarnie, i dyplomatycznie, i politycznie, i naciski sankcyjne mogą doprowadzić do wznowienia kontroli nad terytorium Ukrainy w granicach 1991 roku. Ale potrzebujemy pewnego... Wierzy pan, że dąży To odzyskać kiedyś, te terytorium? tak, kiedyś to nastąpi. Ja wierzę w to. Ale to wtedy będziecie musieli zacząć, to wtedy po zawieszeniu broni, to wy będziecie musieli zacząć działania wojenne. No niekoniecznie. Może coś się wydarzyć w Rosji takiego, jak wydarzyło się w Związku Radzieckim. No to prawda, to prawda. I to wtedy mamy historyczne doświadczenie. Tak. doświadczenie z Niemcami. A jaki jest dzisiaj stan ukraińskiej armii realny? Bo to, co ja słyszę od znajomych dziennikarzy i analityków, którzy jeżdżą Ciężko. na front, to mówią, że jest źle. Ciężko. I że Źle, już to nie bardzo jest tylko ciężko. kwestia sprzętu, ale też Ale kwestia ludzi. ludzi i jakości Tak. tych wojsku. Potwierdza pan, że to jest tak? Tak, jest ciężko. Jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko, bo brakuje ludzi. Rosja coraz bardziej atakuje, ma coraz więcej żołnierzy. Teraz też ściągnęła żołnierzy z Korei Północnej. No i oczywiście no, nie widać jakichś sygnałów o tym, żeby chciałaby się wstrzymać. Tak. Także tutaj i oczywiście to, no i społeczeństwo też jest zmęczone tutaj. Jest tak, że rzeczywiście już mężczyźni bardzo uciekają, chowają się przed poborem? No, nie wiem, no, w różny sposób to się odbywa. Ja widzę tutaj mężczyźni chodzą. To, co mnie zaskoczyło, myślałem, że nie widzę, że dużo ludzi w takim wieku poborowym. Ale na dużo ulicę. tak, ale też są dużo osób, którzy mają na przykład odterminowania tego poboru, tak? Bo musi też funkcjonować państwo i musi funkcjonować gospodarka, i ktoś musi pracować. Tak. Także tutaj też jest wytłumaczenie tego. Nie wszyscy mogą pójść na front, bo w takim razie, chyba że, jak mówię, że musimy przenieść naszą gospodarkę na tryb wojenny, taki całkowicie. No ale do tego jeszcze chyba nie jest czas. Porozmawiajmy chwilę o naszych relacjach polsko-ukraińskich. No, pan jest znakomitym rozmówcą, bo zna pan bardzo dobrze Polskę i czuje pan Polskę i wie, co my czujemy. No, jest pan Ukraińcem, więc zna pan Ukrainę. Skąd się biorą? Nie musi pan już bronić swojego rządu, więc porozmawiajmy otwarcie. Skąd się biorą takie zachowania Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego, które w Polsce, no już teraz to się ludzie przyzwyczaili może, ale na początku wywołały ogromne emocje. Jego rozmaite słowa takie krytyczne pod adresem Polski. Wydaje mi się, że to jest po prostu trochę brak komunikacji. Uważam, że trzeba więcej się spotykać, więcej Ale te słowa, rozmawiać. które jeszcze powiedział, to już było dawno temu, tak? W ONZ-cie kiedyś tam no, porównał to niemalże jest- Polskę to jest- do to jest- Rosji, to- no to to- u nas ciśnienie w to- Polsce skoczyło. To są raczej, no, to niekoniecznie to było wymierzone w Polskę, ale to Polska to odebrała, ta Polska to zostało tak odebrane. Niekoniecznie to chodziło o Polskę, ale Mówił o Polsce. ale wydaje mi się, że no jest trochę też zmęczenie, ale jest tak, jak powiedziałem, że brak komunikacji, brak rzeczywistej informacji, co się dzieje w państwie, w innym państwie. I wydaje mi się, że... A czy jest tak, że są w jego otoczeniu ludzie, którzy podkręcają go do tych krytycznych nie wiem, wypowiedzi? nie No też, wiem, jestem bo z jednej na- strony i on wobec prezydenta Dudy, ale- i wobec Sikorskiego, ministra obecnej ekipy, no, tu dochodziły informacje o takich, no, Nie, ale w jego otoczeniu są niedobrych ludzie, zachowaniach. którzy znają, bardzo dobrze znają Polskę i jego doradcy, i minister spraw zagranicznych, który pracował w Polsce, zna Polskę bardzo dobrze. Nie uważam, że nakręcają go przeciwko Polsce. Po prostu wydaje mi się, że jest trochę brak wyczucia sytuacji w jednym i drugim państwie. Ta sytuacja, kiedy byliśmy
no tak jak po polsku będzie dobrze, miesiąc miodowy, czy nie? Tak, miesiąc miodowy, miesiąc po wybuchu wojny. Po wybuchu wojny, to nie może trwać latami, tak? Także ten miesiąc. Pamiętam, kiedy ostatni raz chyba bezpośrednio rozmawialiśmy, to właśnie był jeszcze ten miesiąc miodowy i wtedy powstawał traktat polsko-ukraiński. Na przykład, szkoda, że w Polsce nawet była dyskusja, prawda, w niektórych krajach o tym, że nie powinniśmy doprowadzić do federacji, utworzenia kiedyś federacji, tak? To już były jakieś trochę szalone pomysły. Ale warto było coś takiego podpisać, To wypracować. Ale znowu wracam do tego, że my do końca nie wiemy, co jest w Polsce, szczególnie, a tutaj elita polityczna czy rządząca są bardziej skupione nad kwestią wojny No jasne. i zabezpieczenia wojska. I to jest najważniejsze. Ale ambasada działa przecież i są Ambasada przecież jest, ale w Kijowie jest przez masa ludzi, którzy zna dobrze Polskę. Tak, tutaj. tak, ale ambasada działa, ale mam nadzieję, że teraz z ambasadorami już to będzie lepiej działać jeszcze bardziej. My jesteśmy specjalistami od Także, ambasad bez ambasadorów. Bo ja uważam, że jednak rola ambasadora jest bardzo ważna w relacjach pomiędzy państwami, szczególnie kiedy prezydent czy rząd nie ma czasu się zajmować bezpośrednio tym państwem. Także i tutaj rola ambasadora, takiego łącznika jest bardzo ważna. Będziemy mieli bardzo dobrego ambasadora Ukrainy w Warszawie, Wasyl Bodnar, obecny ambasador w Ankarze, dotychczasowy minister spraw zagranicznych, który nadzorował polskie, pracował kiedyś w Polsce, zna dobrze polski język, ma bardzo dobre kontakty i bardzo dobry jest nastawiony na to, żeby wzmacniać relacje ukraińsko-polskie. I uważam, że właśnie ten brak tego komunikacji, przekazania informacji, jaka jest rzeczywistość, czego oczekują polskie społeczeństwo, polski rząd, polska elita polityczna musi być przekazywana przez wiarygodną osobę i wiarygodnymi kanałami do kierownictwa państwa ukraińskiego. No i mam nadzieję, że to się naprawi. Bo z drugiej strony... Tak samo ma być i w drugą stronę. To prawda. To ma być w drugą stronę i tutaj oczekuję, że też to się rozwiąże, bo znam sytuację, ludzi, ale którzy zajmują nie się... chcę tutaj komentować. Tak. Ilość ludzi, ekspertów w Polsce, którzy zajmują się Ukrainą, jest pewnie jedna z największych na świecie, tak? Pewnie jesteśmy, podejrzewam, najlepszym na świecie ekspertem od bo Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami, no u nas... I kilka kwestii nie jest rozwiązanych jeszcze, a kilka nie jest wypracowanych na tyle, żeby ułożyć drogę takiej współpracy na przyszłość. A panu się wydaje realistyczne, że możemy wrócić do takich rozmów o traktacie polsko-ukraińskim po zakończeniu wojny, takim Wydaje mi się, głębokim... nie. Wydaje mi się, że nie. Że tutaj będziemy raczej rozmawiać o już współpracy w ramach Unii Europejskiej po zakończeniu wojny, a nie o traktacie dwustronnym. Relacje dwustronne może tam... Ale jedno przecież nie musi, ale traktat elizejski jest między Francją a Niemcami funkcjonuje. To prawda, ale my nie jesteśmy tak skłóceni, żeby traktat podpisywać, ale to jedna rzecz, a druga rzecz, że jednak musi być jakieś tło, musi być atmosfera, w której teraz jej nie ma. I żeby wrócić od razu, nie wiem, czy ktoś się podejmie takiego wyzwania, natomiast wyzwanie, które naprawdę stoi przed Ukrainą, to rozmowy z Unią Europejską. I tutaj będziemy oczywiście liczyć na to, że z Polską będzie współpraca. No, to będzie polska prezydencja. No ale to i tak będzie bardzo długa droga. Tak, to prawda, ale trzeba to zacząć. Tak. I im więcej będziemy mieć zwolenników członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, tym szybciej tą drogę przejdziemy. A w pańskim zdaniem, na ile tutaj działania wewnątrz aparatu państwowego na rzecz uporządkowania państwa, zwłaszcza uporządkowania tych wszystkich patologii, które
No, wszyscy sobie które tak, ja trawią rozumiem. Ukrainę i z tego, co ja słyszę od Polaków, którzy coś robią, to mówią, że raczej jest gorzej niż lepiej, że był taki moment, pierwszy rok wojny, kiedy była taki entuzjazm i nacisk Z społeczny korupcją bardzo tam, silny. czy z korupcją Tak, że negocjacje. teraz ta korupcja dalej jest potężna Tak, i wróciła. bo jest trochę, oczywiście muszę to przyznać, że jest trochę takiego chaosu, bo nie ma, trudno zobaczyć wizję tego zakończenia wojny, jak ona się zakończy, kiedy się ona zakończy. No i nie ma takiej strategii. I w takim trochę chaosie zawsze pojawiają się te mechanizmy, które No tak, w normalnym Ale państwie... nie może pan powiedzieć, że tak jak, że teraz się Ukraina zajmuje wojną, więc się nie może zajmować Polską, prawda? No bo jest koncentrowana na czymś innym. Nie mówię, że nie zajmuje, ale mniej uwagi. Natomiast w kwestii korupcji, no to masy i organizacji pozarządowych i ludzi, którzy o tym mówią i nic się nie stało. I Zełenski nie był w stanie nic z tym zrobić albo nie chciał, bo byli w jego otoczeniu tacy ludzie, którzy nie dopuszczali do tego. Jak jest pańska interpretacja? Bardziej jestem tego, że bardziej są skupieni na innych sprawach niż na walce z korupcją. Rozumiem, że dalej jest pan dyplomatą. Jestem dyplomatą, tak, dalej zostaję. Ale zaraz ten wątek taki, że zgubiłem trochę, ale... Mówiłem o korupcji. Nie, ale ja już złapałem. Ale chodzi o to, że musimy jednak oczywiście walczyć z tą korupcją i będziemy z nią walczyć, ale jest w społeczeństwie przekonania, że musimy zakończyć wojnę. Ale to musi być priorytetem, ale oczywiście, że są mechanizmy i są możliwości, żeby z korupcją walczyć i przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w tym pomoże. No na pewno. Tylko, że jakby to Ukraina musi wykonać te wszystkie kroki, żeby dostosować się. My wiemy, co mówimy, no bo jak pan wie, Polska to przeszła. Też była w Polsce korupcja, może nie aż taka, ale jednak była. Tak, była. I wyszliśmy z tego. Ale tutaj też trzeba też liczyć, że dlaczego nie ma takiej walki z korupcją, bo władza sobie zdaje sprawę, że nie ma możliwości wymienić władzy, bo nie ma wyboru. No tak. I nie ma opozycji. Jest opozycja, ale nie jest taka aktywna, bo może nie jest taka głośna, bo wszyscy raczej zdają sobie sprawę, że musimy trochę milczeć, aby wygrać wojnę. Także. I dlatego ta opozycja, walki politycznej nie ma takiej prawdziwej, jak w normalnym państwie demokratycznym. Natomiast jeżeli się skończy ta wojna, to, albo nawet będzie zawieszenie broni, to jest szansa tego, że część tych wojskowych, którzy walczą i mają inne odczucie sprawiedliwości, wróci do procesów politycznych i wtedy będzie inne podejście. I do korupcji, i do procesu politycznego. Podsumowując to wszystko, pan jest chociaż umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o przyszłość taką najbliższą Ukrainy? Jestem optymistą. Jestem bardziej optymistą. Jestem optymistą, bo wydaje mi się, że mamy szansę zachować państwowość i na niej wybudować nową Ukrainę. Pewnie w innym kształcie. Może w innym kształcie przez jakiś czas, ale możliwe, to wszystko możliwe. To nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę w Rosji. Czy myśli pan, że ale wierzę w to, bo jeżeli społeczeństwo ukraińskie przez 2,5 roku utrzymuje ten najazd rosyjski i funkcjonuje, i oczywiście duże ofiary, bardzo dużo ofiar jest oczywiście, i dużo strat, ale dużo ludzi wyjechało też, to też straciliśmy, ale tak czy inaczej udało się przez 2,5 roku stawić czoło takiemu wyzwaniu jak imperializm rosyjski.
I jeżeli to wytrzymaliśmy, to jestem przekonany, że mamy grunt dla tego, żeby wybudować państwo. To jeszcze jeden wątek. Czy wydaje się panu, czy wierzy pan w to? I wydaje się pan to realistycznie, że jeśli dojdzie do zakończenia wojny w jakikolwiek sposób, to będziecie w stanie jakby wywołać, czy społeczeństwo ukraińskie będzie w stanie mieć w sobie tyle entuzjazmu, jaki miało na początku wojny, bo to był dramat, tak, ale jednak był taka nieprawdopodobna, to jak pamiętam, jeździłem, to widziałem tą siłę narodu, siłę społeczeństwa, które jakby na nowo się budowało, nie? Teraz jest trudniej, bo jest wymęczone, wytrzebione i mordami, i strasznymi doświadczeniami, i emigracją ogromną. Wydaje mi się, że będzie dużo wyzwań, dużo kwestii do rozwiązania po wojnie. Nie wierzę w to, że będzie tak dużo entuzjazmu, jak było na początku przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Dużo tych wyzwań związanych i z powrotem wojskowych, i z korupcją, zmianą władzy, czy polityką wewnętrzną, pozycją Ukrainy na arenie międzynarodowej, też relacjami pomiędzy tymi, kto wyjechał, kto został, kto walczył, kto był na froncie, kto nie był na froncie. To będzie dużo kwestii, które trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać, ale jeżeli zakończenie wojny nastąpi, to na pewno będzie to duży dodatkowy impuls do tego, żeby budować coś, planować, wybudować strategię dla przyszłości Ukrainy. To jest ważne. Pamiętam, jak tutaj kończąc, jak w czasie rewolucji godności, rewolucji na Majdanie, były takie okresy, bo ona trwała 3,5 miesiąca, że prawie tam po 100 dni. I czasami był taki okres, że gubiliśmy się, nie wiedzieliśmy, co będzie, nie wiadomo, czy będą więcej ludzi będzie przechodzić, wspierać tych protestujących, czy nie. Czy wtedy rząd Janukowycza zastosuje wojsko, czy policję, potem wojsko przeciwko protestującym. Nie wiadomo, nie było wizji coś, ale i to wydaje mi się, że będziemy przechodzić przez taki okres, kiedy nie wiadomo będzie co, ale po wygranej rewolucji zaczęliśmy budować. Zaczęliśmy budować i znowu przyszło, chociaż też wyzwanie inwazji rosyjskiej od razu, okupacja Krymu, ale było już oddech tego, że mamy możliwość, mamy szansę. I wydaje mi się, że coś takiego nastąpi po zakończeniu wojny. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Dzięki. Dziękuję bardzo państwu. To wszystko z Kijowa. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite, jeżeli chcecie oglądać takie programy. Wspierajcie, by ten program pozostał niezależny. Niezależnie będę wam pokazywał, jak zawsze, wszystkie strony każdego problemu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Знайшов, і я на небі, мов на зимовому небі, мила, коли з тобою я літаю і знов. І я не знаю, як світанок настає,